Cześć, jesteśmy na lotnisku Brussels-Zaventem. Jedziemy do Polski, zgodnie z obietnicą, jak obiecaliśmy, lecimy do Warszawy. Troszkę pozwiedzamy, planujemy też coś, a zaczniemy jeść już w samolocie. Jak widzicie, polskie linie lotnicze LOT do skąpych nie należą. W cenie biletu zawsze dostaniecie jakąś przekąskę. Batonika, kawę, wino, piwo czy inny napój. A już w ofercie biletowej Economy Premium możecie oddać bagaż do luku. Economy Premium w sumie jest lepiej opłacalny niż zwykły standard Economy. No i ten głos, kochani, Krystyny Czubówny jako lektora. Aż się chce frunąć. Ktoś miał bardzo dobry pomysł, wykorzystując go. Ale to nasza Warszawa się zmieniła. To zdecydowanie najnowocześniejsza stolica w Europie. I do tego bardzo czysta. Przelatując z takiej Brukseli, przepraszamy stolicę Belgii, różnicę widać niemal natychmiast. Warszawę do tej pory z reguły traktowaliśmy jako miasto tranzytowe w drodze w rodzinne strony. Samolot, pociąg na dworze centralny i na tym się kończyło. Tym razem postanowiliśmy zabawić w mieście kilka dni. I wiecie co? Nie żałujemy ani jednej chwili pobytu w stolicy. A jak ten czas spędziliśmy i co zwiedziliśmy, zobaczycie w naszym filmie. Mamy nadzieję, że dotrwacie do jego końca. Obejrzyjcie jakieś wiadomości, później pogodę na jutro, a potem nasz film. 37 minut, to tak jakbyście jakiś serial oglądali. Kiedy 2 dekady temu postanowiłem opuścić Polskę, nie sądziłem, że przyjdzie taki moment, że będę dumny z piękna jej stolicy, którą, powiem szczerze, nie bardzo wcześniej lubiłem. Dla mnie do tej pory najpiękniejszym miastem był Kraków. Spacerując obecnie po Warszawie, zastanawiam się, czy tej krakowskiej magii nie przejęła właśnie Warszawa. Wiesz, Kraków stał się jakby bardziej komercyjny, turystyka zrobiła swoje. To już nie jest ten sam dawny Kraków. Zgoda, także wypiękniał, ale stracił dawną duszę. Ledwo zaczęliśmy relację, a już skrytykowaliśmy i Brukselę, i Kraków. Oberwiemy co to, zobaczysz. Zrobimy film o Krakowie, to nam wybaczą. Gorzej z powrotem do Brukseli. Przecież nie mieszkamy w Brukseli, tylko przez nią przyjeżdżamy. Nikt nas nie pozna. Jemy lody, sorbety z pani Madzi. Ale chwilę wiemy, że to jest spekulacja. Po pani Magdy Geszu. Po polsku. Po prostu. Stolik czeka. Żebyśmy zaraz nie oberwali, ale za nasze kuchenne rewolucje. I co? No tak. Czekamy na zamówienie. I na razie pijemy sobie tylko kawkę. I to jest chyba najlepsze americano, jakie piłem. I zaczynamy od przystawki. Ja mam pierożki domowej roboty z kapustą i grzybami. Łukasz ma z mięsem. Słuchajcie, moje pierożki są mega.
Naprawdę. Rucola. Napisało, że szpinak, tak? Dziękuję ślicznie. Dziękuję. I będziemy jedli rosołek domowej roboty. A Łukasz ma flaczki. Ale jakie pyszne. Jakie esencjonalne. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ale nie chcę używać tego słowa. To jest boska. Pyszne. Niesamowity róż. I na tym skończę. Ości już oddzielone. Zapomniałem nazwę winka, ale jest czerwony i pieprzny. Shiraz. Shiraz. Łukasz ma schabowego. Początkowo obaj zamówiliśmy placki ziemniaczane z gulaszem z mięsa z dzika oraz ogórki kiszone do tego. Niestety kelnerka nas przeprosiła, bo mięso dzika właśnie się skończyło. Stąd zostało mi to zamówione wcześniej czerwone wino. Ja za to dostałem białe wino spoza karty i to własnej roboty. Trzeba przyznać, że Magda Gessler ma jednak klasę, zarówno kulinarnie, jak i pod względem wystroju wnętrza restauracji. Po kolacji wracaliśmy przez Nowy Świat. Nie wiedziałem, że wieczorem jest to niczym na placu Pigalle w Paryżu. Trudno przejść bez zaczepek naciągaczy zachęcających, by się nieco rozerwać. Dzień drugi zaczynamy od Łazienek Królewskich. Za 2 dni ma padać, więc dzisiaj jest idealny dzień na relaksujący spacer. Wiesz, że tylko dobrze odżywiany i zdrowy paw może wyhodować taki wachlarz? Ponoć czym lepszy samiec posiada ogon, tym bardziej imponuje potencjalnej przyszłej partnerce. Ten pawi ogon ma też odstraszać rywali, jednocześnie samiec zaznacza swą siłę i terytorium. Ja odniosłem wrażenie, że on tak specjalnie dla nas go pokazywał. Tak, bo Łukasz z Jankiem akurat przyjechali. A co? Nasza chwila relaksu teraz przyjęła totalne ukojenie. Cisza, plusk wiosła gondoliera w wodzie i śpiewające dookoła ptaki. Patrz jakie urozmaicenie. Z głośnego śródmieścia przenosisz się do Łazienek i nagle jakbyś był w innym świecie. Podobnie jak na Starym Mieście, całkiem pozytywny kontrast Warszawy.
przygotujcie gotówkę, jeśli będziecie też chcieli skorzystać. Jest tanio i przyjemnie. I nie trzeba jeździć po Wenecjach, by popływać gondolą. Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. But babe, with me, you close the door. Gorąco polecamy Europejczykom, by odwiedzić Warszawę. We could've been, Przekonajcie się sami, czy warto. we could Ten stereotyp komunistycznej Polski nadal funkcjonuje w przekazie w Europie Zachodniej, że warto go zmienić. Wiesz, mentalnie to wielu Polaków nie ruszyło się z miejsca od lat. No i zamiast przejść do przodu, skupiamy się na krytykowaniu i narzekaniu wszystkiego dookoła. No tak, ale teraz odnoszę wrażenie, że właśnie przyjechaliśmy do kraju, który jest bardziej do przodu niż ten, z którego przyjechaliśmy. Po prostu zapamiętaliśmy tamtą Warszawę. Zobaczyliśmy też zmiany i udogodnienia, których nam na co dzień brakuje. Tak czy siak. Warszawa jest ładna, czysta, nowoczesna i zróżnicowana. I można dobrze pojeść. I to niekoniecznie za kosmiczne pieniądze. Zrobić fajne zakupy. Też niekoniecznie drogie. Da się tu i pozwiedzać, i wypocząć. when it ends. End of the road, nowhere to go. You cut the ties, you burn the road. Są tu fani serialu Zmiennicy? So don't Z pewnością jeszcze żyją ludzie z tamtej epoki. Tą taksówkę możecie sobie wypożyczyć, na przykład w drodze do ślubu. of everything we could have been. Is it sinking in all your regret? Ślub fajnie by wyglądał tam, gdzie zaraz wjedziemy. O ile goście nie mieliby lęku wysokości. You don't when it ends. When it ends. Najwyższy obecnie budynek w Unii Europejskiej jest właśnie w Warszawie. I z jego 53 piętra sobie teraz popatrzymy na wciąż budujące się i coraz nowocześniejsze miasto. Pomyśl, że najpierw stały tylko te dwa wieżowce po lewej. No i Pałac Kultury i Nauki. No i widok z tarasu Pałacu Kultury także nie należał do najciekawszych. Tak wyglądała architektura. Powojenny, monumentalny socrealizm połączony z modernizmem z lat 60. i 70. Przykład pawilony domu w centrum. Czyli wynajęliśmy mieszkanie w tych budynkach? Dokładnie, ale za to dzięki dzisiejszej architekturze mamy ładny widok z okna. Tutaj jest jeszcze ładniejszy. No i jesteśmy teraz wyżej niż mieszka Lewandowski. Nie zaglądaj mu w okno. A kilka pięter niżej jest ogród z także imponującym widokiem oraz barem.
Murale warszawskie to też osobna historia. Ten na Chmielnej jest z pewnością najbardziej pomysłowy. Był inspirowany warszawskimi pocztówkami z początku XX wieku, które pokazały Warszawę przyszłości. Fajną mieli wtedy wyobraźnię. Docieramy na drugą stronę Wisły. Będzie to nasza jedyna wizyta po tej stronie Warszawy. PGE Narodowy nie jest stadionem. Ładnie się prezentuje z zewnątrz, patrząc na niego z różnych miejsc miasta, ale czy zachwyca w środku? Co nie znaczy, by go nie odwiedzić i wyrobić własne zdanie na temat obiektu. Tak w oczekiwaniu na zwiedzanie. Na stałe nie ma tu murawy. Jest zamawiana jedynie na mecze piłki nożnej. Te wiszące kryształy w loży kryształowej ponoć są od samego Swarowskiego. Loża jest do wynajęcia, jeśli macie ochotę. Średnio jedynie za jakieś 35 000 złotych. Cena jest ruchoma. Odwiedziliśmy także lożę platynową. Zgodnie z hasłem przy zakupie biletu i my poczuliśmy się jako VIP. Zobaczyliśmy obie loże za jedyne 11 euro i jeszcze dostaliśmy się na konferencję prasową. Dawid Podsiadło to chyba człowiek, który z wszystkich Polaków odniósł na Narodowym największy sukces. Stworzono mu niemal kapliczkę. Zasłużył chłopak. Szkoda jedynie, że obiekt widowiskowy słynie z bardzo złej akustyki, co odstrasza potencjalnych fanów muzyki. Niezrozumiałym dla mnie jest fakt, że Warszawa wciąż nie posiada dużej i dobrej hali koncertowej. Ta zakonnica to całkiem fajna babka. Zamieniłem z nią nawet kilka słów. Wygląda na szefową tej grupy. Narodowy ma chyba za krótką historię, by mógł być bardziej imponującym miejscem. Jeżeli chodzi o piłkę nożną, to bardziej zostają w głowie raczej czasy i sukcesy z przeszłości. Fajne jest to, że nie zapomniano o stadionie dziesięciolecia, który niegdyś stał w tym samym miejscu i jego dużo bogatszej historii. Mówisz o największym targowisku w Europie? No nie tylko, choć ponoć dało się na nim kupić dosłownie wszystko. Brakuje mi tu jednej ważnej moim zdaniem daty. Jakiej? Koncertu grupy Perfect z Hołdysem z 1987 roku. Szału na Narodowym nie było. Byliśmy, zobaczyliśmy, wystarczy. Dzisiejszy wieczór. To jest dokładnie to, co jest tu napisane. Czyli?
Idziemy na koncert. Kaśka Sochacka na live, czyli koncert. Na Torwarze. Słuchajcie, ten Empik w Złotych Tarasach to skicha totalna. Nie idźcie tam, bo tam godziny w ogóle się nie szuka. Ale tutaj jest trochę lepiej. No i polska muzyczka jak najbardziej. Na czasie. Polecam, jak ktoś lubi ciężkie brzmienie. Gdzie Behemota lubicie? Bierzcie, kupujcie. Super muza i to z Polski. Kościoła będzie teraz mój. A propos sklepów Empik, nie układajcie płyt tak ciasno. Po pierwsze źle się szuka, po drugie klienci niszczą te płyty wyciągając z takiego ścisku. Troszkę szacunku, to nie jest tani towar. Skoro tak muzycznie dzisiaj, od samego rana podsiadło Blinded 23, wieczorem Sochacka, no to chyba najwyższy czas na pewną panią. Kiedy byłem 3 miesiące wcześniej w Warszawie, także odwiedziłem to miejsce. Jakiś pseudoartysta postanowił kupić sobie farbę i zniszczyć mural Kory. Na szczęście, jak widać, odnowiono go i po pseudosztuce tamtego człowieka nie ma już śladu. Tak jak wcześniej mówiliśmy, będziemy jedli, więc sporo na obiadek. Czekamy na nasze zamówienie. Na razie ciemne piwko książęce. No i oczywiście będąc w Warszawie, to chyba też na tym nowym świecie trzeba zjeść, nie? Robimy najazd na Łukasza talerz. Robimy najazd na mój talerz. 7 na 10. Często jest twardzie. Bardziej przypominają mi te kupne, ale są ok. Mam do tego śmietankę. Pareczki. I próbujemy pierożka z piersi indyka. Mam nadzieję, że dobrze słychać, bo autobusy jeżdżą. Przed chwilą chyba prezydent jechał, ale nas obchodzą pierogi. Pierwszy raz w życiu jem pierogi z nadzieniem z piersi indyka. I? Są okej. Są okej. Nie umiem wystawić oceny, są inne, bo nie jadłem nigdy wcześniej. Przed nami długo wyczekiwany wieczór. Idziemy na koncert? Obaj uwielbiamy Kaśkę Sochacką. My ją wręcz kochamy. Ja bardziej. Dziękujemy pani szatniarce za przechowanie naszej płyty i pozytywny humor. Prezentem. Ja widzę rękę. Teraz dobrze. Następna do kolekcji. To już czwarta. No widzicie, tak to jest. Jak się pokaże komuś magię winyla, też zaczyna kupować. No i prognoza pogody zaczyna się nam sprawdzać. Ale my się deszczu nie boimy.
Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej zbiera niemałą krytykę, ale według mnie on się tutaj bardzo fajnie wpasował. Jest oryginalny. Podobnie prawie ukończona modernizacja pasażu na Złotej. Kolejny element pozytywnej urbanizacji miasta. Mamy za sobą magiczny wieczór na koncercie, czas na magiczne zakupy. No i Łukasz jest w swoim żywiole. Ja też mam wszystkie książki. Po drodze wstąpiliśmy kupić kiełbasę i boczek. Ja jeszcze wziąłem czereśnie, Kiełbasa poszła na śniadanie. bo czyś przyleciał z nami do Belgii. Jak widzicie, to nie koniec magii. Niektórzy chodzą do góry nogami. Na moment zatrzymujemy się w magicznym świecie Harry'ego Pottera. I będziemy pić magiczny napój i jeść magiczne desery. Dobrze, czas wziąć widelce i otworzyć księgę magii. No i kolejna enklawa spokoju w stolicy.
Ta ławeczka była super. W ogrodach i na dachu Biblioteki Uniwersyteckiej też było super. Niby nadal serce Warszawy, a ile ciszy i spokoju. Łukasz ma ciągle dylemat z tym drugim daniem. Nie wie, co zamówić. W sumie ja też oscyluję pomiędzy wątróbką a plackami ziemniaczanymi. Nie wiem, co mi ślina na język przyniesie, to zamówię. Po prostu wpadajcie na krakowskie przedmieście i sami ocencie. Zaraz. Przecież Ogórek ponoć jeździ tylko w soboty. A dziś mamy środę. Oszukano nas. Ostrożność podczas ich otwierania, gdyż znajdujące się tam przedmioty mogą wypaść. W przypadku ewakuacji Takich luzów to ja w samolocie jeszcze nie miałem. Zrobiliśmy antyreklamę Brukseli, to teraz masz efekt. Myślisz, że to przez nas? Nie wiem, ale stewardessa mówiła, że jakbym jeszcze chciał więcej winka, to mam jej dać znać. Dziwne, też ci to mówiła? Wracamy z Warszawy pełni ekscytacji. Totalnie zaskoczeni i zauroczeni obecnym wizerunkiem miasta. Nie zapominajmy, że gdybyśmy nie byli w Unii Europejskiej, być może nadal w Śródmieściu stałby jedynie Pałac Kultury i Nauki. Jako naród przestańmy stawiać sobie nawzajem niepotrzebne bariery, odrzućmy wszechobecny hejt, bo to naprawdę widać, a będziemy najfajniejszym krajem w Europie. Serio. Do następnego. Łukasz. Janek.